Halo siemneczko, z tej strony Javier. W dzisiejszym niesamowitym materiale ułożymy najlepszy ekwipunek do 1000 golda. W ekwipunku tym znajdą się pistolety maszynowe, shotguny, karabiny, a także i karabiny snajperskie. Jeśli masz problem z ułożeniem ekwipunku do 1000 golda, koniecznie oglądaj ten odcinek do końca, zostaw łapkę do góry, a my nie przedłużając zaczynamy z tym filmem. Byku, w ogóle słyszałeś, kiedy będą te nakładki i w ogóle ile będą kosztować? Nakładki już są, możesz je kupić wchodząc w link w opisie. Ostatnio powstały materiały ekwipunki do 100 golda, do 500 golda, a teraz czas na 1000 golda. Moi kochani, pistolet, część, która najczęściej się znajduje w waszej łapie, czyli oczywiście Glock, a także USP. Glocka postanowiłem wyposażyć w skina Frost Wyrma z kolekcji Rival Collection. Skinek naprawdę bardzo fajny, bardzo ładny w tej cenie, idealny tak naprawdę do każdej okazji. W przyszłości na pewno będzie pasował do niejednych rękawiczek. Jest zarys fioletowego, różowego, a także jasnego niebieskiego. Bardzo fajny, lecz po drugiej stronie placu boju mamy oczywiście USP. No i tutaj miałem lekkie problemy, ale końcem końców postanowiłem, że postawię tutaj dla was na USP w stat tracku, a to będzie USP Griffin z oczywiście 3 naklejkami AWM w okolicach 60 golda. Naklejeczki bardzo ładnie się komponują i naprawdę wyglądają elegancko, więc tego skina do tej broni w stat tracku jak najbardziej polecam. Przechodzimy dalej do pistoletu, który jest uniwersalny po jednej jak i po drugiej stronie, i to jest oczywiście P350, a skinek jak tutaj wyposażymy to jest naprawdę bardzo ładny, bardzo tani, jeśli chodzi o fundusze, na pewno dostępny dla większości, tak King. Na rynku jest to chodząca perła, ponieważ kosztuje tylko i wyłącznie 24 goldisza, więc w tej cenie, stary, nic lepszego nie znajdziesz. Przechodzimy do kolejnych uniwersalnych pistoletów, czyli oczywiście dual beretków. Tutaj postanowiłem, że naprawdę skinek będzie wypasiony, full wypas, a w tej cenie na pewno lepszego nie znajdziecie niż Blazing Mav. Ten skinek do tych pistoletów siedzi naprawdę idealnie. Mamy tutaj oczywiście płomienisty zarys, gdzieś tam koncepcja na te pistolety fajna jest. Cena za takie cacko w waszych dłoniach to jest 30 goldisza i uważam, że to jest naprawdę fajna cena do oczywiście realiów, jakie spełnia ten skinek. Przechodząc dalej, mamy TK9 i tutaj do tego TK, grając po stronie Tero, na pewno chcielibyście jakieś ładne hedziki, żeby siadały, a szczególnie podczas tego najnowszego trybu halloweenowego, moi kochani, więc tutaj postanowiłem, że dla was specjalnie postawimy na sticker boom do TK9. Kolory fioletowe, mamy gdzieś tam też zarys koloru jakiegoś takiego miętowego, wygląda to naprawdę bardzo fajnie i w koncepcję halloweenową naprawdę się to fajnie komponuje, ale jeśli komuś podoba, to czemu by nie grać tym przez calutki sezon. Tek sticker boom na rynku w chwili obecnej kosztuje 45 golda. 5-7 i tutaj miałem lekką rozkminę, na co wam postawić, ponieważ miałem kilka bardzo fajnych wariantów gdzieś, gdzie na przykład można było dodać jakieś naklejeczki, gdzie można na przykład dodać jakiegoś stat tracka, ale końcem końców postanowiłem, że jednak jeszcze w tym całym zestawieniu nie było skina Arkane i właśnie w tej chwili postanowiłem dać mój głos na FS Venoma, który wygląda naprawdę bardzo ładnie, nie ma stat tracka, bądź co bądź, ale zawsze ta bujność kolorami naprawdę bardzo fajnie się komponuje, no i w meczu wygląda to naprawdę fajnie. Kończąc to wszystko uniwersalnym pistoletem dla jednej jak i drugiej strony terrorystów i antyterrorystów mamy Deagla. Deagla, moi drodzy, tak samo tutaj miałem taką lekką rozkminę, ponieważ nie wiedziałem, na co dokładnie wam postawić, ale po przejrzeniu większości rynku, jeśli chodzi o te Deagle, za co mam nadzieję, że stawicie łapkę w górę za te wszystkie starania, postanowiłem dać tutaj mój głos na Deagla Orochi, który na rynku obecnie kosztuje 22 golda. I zaczynamy dział z broniami ciężkimi. Zaczynamy od Fabma, którego niektórzy kochają, a niektórzy, moi drodzy, nienawidzą. Naprawdę bardzo dobra pompa, jest bardzo mobilna, można nią grać na małych mapach, ponieważ naprawdę bardzo dobrze się sprawuje. No i tutaj, moi drodzy, większego wyboru nie było, jeśli chodzi o ceny. Postanowiłem wam tutaj postawić na Fabma Parota, który na rynku kosztuje naprawdę bardzo mało, ponieważ jest to zaledwie 5 golda. A jeśli chodzi o najstarszą pompę w gierce, czyli SM1014, którego ja naprawdę uwielbiam, no i z czasem ta pompa, ta broń gdzieś tam odchodzi już w lekkie zapomnienie. Mało osób nią gra, ale ten skinek naprawdę może wam przypaść do gustu, pomimo tego, że cena jego jest nieduża. Cena to jest 25 golda, a chodzi oczywiście o skina Pathfindera, który naprawdę bardzo fajnie wygląda. Pochodzi z Origin Collection i na pewno z czasem będzie wzrastać na swojej wartości, ponieważ to bardzo stary skinek. Polecam, żebyście go mieli, ponieważ doklejcie sobie
na przykład w ekwipunku już możecie mieć jakieś naklejeczki, dokleicie i naprawdę będzie siedział elegancko w wasze łapie na Sandstone. A więc teraz pora na jedną z najnowszych pomp, czyli Spasa, moi drodzy. Spasa większość ludzi nie lubi, na Dune na pewno się bardzo irytuje, jeśli go widzi. Ale takim spasikiem zawsze lubi gdzieś tam sobie pograć. No i tutaj oczywiście nowa broń, spas, to tak samo damy i nowego skinka. W StatTracku do przedstawienia mam dla Państwa spasa Vibe, który jak nie widzicie mieni się kolorami bardzo, bardzo mocno. Jest to opcja w StatTracku, na rynku kosztuje 37 golda, no i uważam, że jeśli chodzi o ten zakres cenowy, o kolorystykę i wszystko to co tutaj mam, no to oczywiście Hot Winter Party, spas Vibe oddaje na pewno. Ostatnia broń z broni ciężkich M60 Ares w StatTracku. Ares w StatTracku na rynku kosztuje 21 golda. M60 zazwyczaj nikt nie gra, ale gdzieś tam też skinka do niego warto mieć, ponieważ gdzieś tam zawsze ktoś może kupić, albo się pobawić, albo na przykład chcieć rywale już zgładzić do końca, tak jak na przykład my ostatnio zrobiliśmy w meczu duo. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, zobaczcie moi kochani na poprzednie filmy, ponieważ naprawdę jest warto obejrzeć, fajnie miło spędzić czas. Teraz czas na UMP45. Moi drodzy, UMP45 to jest najprawdopodobniej jedna z najstarszych broni dostępnych oczywiście w Standoff 2. Po tym jak weszły pistolety maszynowe i tak dalej, UMP na początku było bardzo mocne, później zostało bardzo mocno osłabione, ale teraz gdzieś tak wraca już na dobre tory. Nie za wiele osób gra, ale jeśli już gra, no to warto, żebyście go po prostu mieli w jakimś fajnym skinku. UMP45 Wignet, postanowiłem, że na tego skina postawię skin z Furious Collection, na pewno skinek bardzo ładny. Na rynku kosztuje zaledwie tylko i wyłącznie 40 golda, więc warto, żebyście się w niego zaopatrzyli, ponieważ jak pewnie widzicie, skinek wygląda obłędnie. Do Maka 10 postanowiłem, że tutaj jednak po drugiej stronie medalu dla terrorystów postawimy na coś po prostu innego, ale cenowo na pewno podobnego. Moi drodzy, Mak 10 Melt Away bez StatTracka, postawimy sobie na niego. Na rynku kosztuje skromne 45 golda, więc na pewno gdzieś tam każdy będzie na niego miał. Jest z projektu Pandora, więc moi drodzy, już tutaj gdzieś tam ten zalążek eventu halloweenowego na pewno Wam się włącza, ponieważ to jest projekt Pandora z tamtego roku. Skinek wygląda naprawdę dobrze, obłędnie, a przy okazji, moi drodzy, kolorystyka jest na pewno bardzo fajna. Mamy różowy, mamy zielony, pewno jeśli chodzi o ten event i najbliższe dni będzie Wam pasować idealnie. Jesteśmy na półmetku w pistoletach maszynowych, mamy MP5 i tutaj postanowiłem postawić projekt 9. Skinek z projektu Zone 9 Collection na pewno wyróżnia się tym, że jest po prostu ładny, fajny, dobrze dopasowane kolorki. Widać oczywiście skąd jest, z jakiego czasu. Mamy napisane Z9, czyli oczywiście strefa 9, tak samo i Z9 Collection. Na rynku to jest 40 golda i na pewno warto go mieć w swoim ekwipunku. A jeśli chodzi o CT i MP7, to tutaj postanowiłem dla Was gdzieś tam wybrać tego bardzo ładnego sticker Booma. 42 golda na rynku kosztuje, ale tutaj macie tak naprawdę wszystkie naklejeczki na jednym skinie. To jest naprawdę bardzo fajna opcja i zobaczcie jak to wszystko się komponuje. No naprawdę wydaje mi się, że no jest, moi drodzy, na pewno na pierwszym planie Kitsan. Jest naklejeczka z 5-lecia, są także i entry kill i tak dalej, ale jeśli chodzi oczywiście o rundę, gdzie będziecie forsować, no to na pewno gdy wybierzecie MP7, to tego skinka na pewno będzie Wam się przyjemnie grało. No i ostatnia opcja z pistoletów maszynowych, czyli P90, potocznie Pro 90. Każdy gdzieś tam uwielbia tą bronią pograć, czy to pośmieszkować, czy to po prostu pograć na serio, żeby jak najwięcej fragów zdobyć podczas rundy eko przeciwnika. No i tutaj postanowiłem, że dla Was postawię na P90 Ops. Na rynku kosztuje bardzo mało, bo tak naprawdę tylko 21 golda, więc tutaj na pewno każdy będzie miał. I zaczynamy wybór skinów w karabinach. Moi drodzy, karabiny, jak sami wiecie, to jest najpotężniejsza broń, jeśli chodzi oczywiście o rozgrywkę w naszym rodzimym standoffie. No i zaczynamy od Fynfala Tacticala, który na rynku kosztuje zaledwie 2 golda i warto, żebyście go mieli. Dużo tutaj się nie trzeba rozwijać. Przechodzimy dalej. FAMAS, tutaj tak samo postanowiłem na klasyczek, jeśli chodzi o mnie i w moich dłoniach zazwyczaj to był Beagle w StatTracku, ale dla Was postanowiłem, jeśli chodzi za ten fundusz, postanowiłem postawić na Beagla bez StatTracka, który kosztuje na rynku 12 golda. No i tutaj przechodzimy do sedna całej sprawy, czyli oczywiście AKR. Postanowiłem, że dam skinka o nazwie Night Fury z Cursed Souls. Też, moi drodzy, taki można powiedzieć eventowo-halloweenowi, ponieważ ten Cursed Souls był już u nas w gierce kilka lat temu, chyba zaledwie 2 lata temu. Był oczywiście na Halloween. Skinek wygląda naprawdę potężnie i z czasem na pewno skinek będzie wzrastał na swojej wartości. Na rynku kosztuje 200 golda, ale pewnie z czasem będzie ta cena cały gdzieś tam przypadać w górę. Nawet jeśli ktoś by chciał kupić pod inwestycję, to na
naprawdę polecam tego skinka, ponieważ nie dość, że zbliża się akurat Halloween i będzie można pograć takim skinkiem właśnie, żeby poczuć ten klimacik nadchodzącego eventu. Jeśli chodzi o CT M4, postanowiłem, że tutaj postawimy na Lizard. Lizard naprawdę bardzo tani skinek, ponieważ na rynku kosztuje tylko i wyłącznie 15 golda, a jeśli chodzi o kolor sticker, czyli kolor biały i gdzieś tam jakieś wzorki, jeśli chodzi o środek tej broni, sam skinek jest z Fable Collection, to wygląda na pewno bardzo fajnie, bardzo dobrze się nim gra w gierce, ponieważ się wyróżnia, jest to kolor biały, nie jest to kolor czarny jak większość skinów, czy tam jakiś ciemniejszy, biały, na pewno wyróżniający się bardzo fajnie wygląda w gierce, naprawdę polecam, jeśli chodzi do tego zakresu cenowego. No M4A1 to tutaj nie miałem zbyt dużego wyboru i wziąłem do mojej łapy M4A1 Kitsan w StatTracku. No skinek jak skinek, na pewno fajnie wygląda w gierce, wygląda na pewno lepiej niż inne, tańsze skiny, na rynku kosztuje zaledwie 40 golda. Oj, teraz będzie się robić ciekawie, ponieważ zaczynamy tylko i wyłącznie karabiny z lunetą, z przybliżeniem. Startujemy od AKR-12 i tutaj dajmy sobie Steam Beasta w StatTracku. Na pewno bardzo ładny skinek z Sharp Collection, więc na pewno gdzieś tam, moi drodzy, Sharp Collection jest Wam znany. Jeśli gracie od dłuższego czasu, to jak najbardziej Wam polecam. Jeśli jesteście nowymi graczami, też Wam polecam, ponieważ skinek, jak pewnie widzicie, wygląda obłędnie, ma kilka bardzo fajnych wzorków, więc jest to taki kreatywnie zrobiony skinek. M16 po CT stronie niezbyt tutaj miałem co wybierać, jeśli chodzi o ten zakres cenowy. Postanowiłem, że damy M16 facet za jednego golisza. Karabiny snajperskie, czas zacząć. M40 Beagle w StatTracku. Z M40 to się niesamowicie komponuje, jeśli chodzi o zdobywane fragi, później sprawdzanie sobie na StatTracku, ile już w danym meczu zrobiliście fragensów. A jeśli chodzi o AWM, postanowiłem, że postawimy na AWM Gear, którą dla Was zazwyczaj rozdaję na live'ach. A jeśli chodzi co do live'a, to Was zapraszam, moi drodzy, na live'y, które zazwyczaj są w weekendy. No i ostatni skinek M110 Year of the Tiger bez StatTracka. Moi drodzy, ten skinek na pewno jest bardzo ładny, wyróżniając się, jak sami wiecie, mam M4A1 Year of the Tiger, na pewno bardzo ładna, wyróżniająca się, więc tutaj tak samo będzie z tym skinem, który, jak pewnie widzicie, jest elegancki. Jest, moi drodzy, tutaj Tiger, mamy kolor niebieskiego, bardzo ładne, dobrze połączone kolorki niebieskiego z pomarańczowym, a także i granatowym. I to by było już na tyle. Bardzo Wam dziękuję za ten materiał, że dotrwaliście. Jeśli będziecie układać takie EQ, wyślijcie mi na moim Instagramie. Już jutro zapraszam Was na Akademię Taktyczną, która będzie o godzinie 11, a ja będę kończył. Trzymajcie się, no i hejka.